Witam! Dzisiaj przedstawię Wam moją autorską teorię, w której staram się wytłumaczyć wreszcie etnogenezę Słowian. Moja hipoteza łączy z jednej strony wszystkich allochtonistów, którzy uważają, że Słowianie przybyli na ziemię polskie dopiero w VI wieku naszej ery. Łączy też autochtonistów, którzy uważają, że Słowianie na terenie dzisiejszej Polski istnieli od przynajmniej neolitu, jak nie i mezolitu. Żeby objaśnić moją hipotezę, będę odnosił się zarówno do źródeł archeologicznych, jak i do źródeł genetycznych. Badania genetyczne w ostatnim czasie bardzo się rozwinęły, rzuciły bardzo dużo nowego światła na rozważania archeologów, historyków na temat szczególnie pradziejów, kiedy tych danych w innej postaci, szczególnie pisanych, nie ma wcale. Tutaj genetyka przychodzi z świetnymi danymi, które naprawdę wiele rozjaśniają z tego, co działo się tysiące lat temu, nie tylko na naszych ziemiach. Moją opowieść zacznę od czasów bardzo zamierzchłych, bo od połowy drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Jest to czas, kiedy w antycznej Grecji rozwijała się kultura minojska, kiedy w Anatolii, dzisiejsza Turcja, istniało potężne imperium Hetytów, które to walczyło z Egipcjanami na południu. I właśnie w 1280 roku, około tej daty, bo nawet historycy dokładnie nie wiedzą, kiedy to było, doszło do pierwszej udokumentowanej w piśmie bitwy. Ta bitwa była pod Kadesz w dzisiejszej Syrii. Tam starły się tysiące chetyckich wojowników z rydwanami faraona Egiptu Ramzesa II. Do dzisiaj nawet nie wiadomo, kto tą bitwę wygrał. Być może była ona nierozstrzygnięta. Tak czy inaczej, propaganda Ramzesa II bardzo stara się pokazać, że Ramzes bardzo dzielnie walczył w tej bitwie i być może nawet zwyciężył. To nie jest bardzo istotne dla naszych rozważań. Bardzo istotne natomiast jest to, że w bardzo podobnym czasie, około właśnie 1280 roku przed naszą erą, nad Dołężą, 80 km na zachód od Szczecina, doszło do podobnej, bardzo dużej bitwy. Tutaj tej bitwy skali dokładnie nie znamy, tej nad Dołężą, natomiast na pewno wzięło w niej udział tysiące wojowników i to świadczy o tym, że tak samo jak na południu istniały organizmy państwowe, które były w stanie wystawić duże armie, które walczyły między sobą o supremację nad jakimś terytorium, tak samo u nas w Europie Środkowej i Północnej również w tym czasie istniały organizmy państwowe, ponieważ żadne plemię nie byłoby w stanie wystawić takiej masy wojowników, żeby stworzyć tak wielką bitwę, jak ta nad Dołężą. Archeologia w tym względzie jest jednoznaczna. Tam było wiele tysięcy wojowników. Nie wiemy dokładnie, czy 10, czy 15 tysięcy, być może nawet. O tym nagrałem w ogóle osobny film. Odsyłam Was do filmu na temat Dołęży sensu stricte. Natomiast tutaj chciałbym tylko wskazać na to, że bardzo wiele nie wiemy na temat historii, która była 3,5 tysiąca lat temu mniej więcej na naszych terytoriach. Kiedyś ten obraz epoki brązu na naszych terenach rysował się jako czas, kiedy ludzie mieszkali w prymitywnych wioskach, walczyli przede wszystkim z przyrodą, ledwo przeżywali kolejne lata i nic wielkiego się między nimi nie działo. Tymczasem te dowody, które coraz częściej archeologia odkrywa, wskazują na to, że było zupełnie inaczej. Że już w epoce brązu na naszych terenach istniały zorganizowane struktury wczesnopaństwowe, że ośrodki miejskie, wczesnomiejskie, bardzo wczesnomiejskie, tworzyły wyrafinowaną ceramikę, świetną biżuterię, wspaniałej jakości wyroby brązowe, że budowano potężne umocnienia i że tym wszystkim ktoś zarządzał. I nie zarządzał on setką czy tysiącami ludzi, zarządzał dużym organizmem składającym się z dziesiątków, a być może setek tysięcy ludzi, bo tylko taki organizm byłby w stanie wystawić na przykład 10-tysięczną armię, która walczyła nad Dołężą. I właśnie w tym okresie, około 1300 roku przed naszą erą, na naszych ziemiach rozpoczyna się tak zwana kultura łużycka. Trwać ona będzie przez kolejne 900 lat. Jest to chyba najdłużej istniejąca kultura archeologiczna na naszych ziemiach. I tutaj właśnie zaczyna się nasza historia na temat Słowian, ponieważ przez setki lat
W XIX wieku, szczególnie na początku wieku XX, polscy archeolodzy bardzo mocno chcieli wierzyć i starali się to umotywować wszelkimi możliwymi sposobami, że kultura łużycka to byli Słowianie. Natomiast inni archeolodzy, szczególnie niemieccy, absolutnie chcieli temu zaprzeczyć, chcieli wykazać, że tu absolutnie żadnych Słowian nie było i że Słowianie przybyli dopiero w VI wieku, a wcześniej te tereny były co najmniej germańskie. No i teraz, jeżeli chodzi o samą kulturę łużycką, to skupmy się chwilę na niej. Na pewno ona była bardzo dobrze zorganizowana. Świadczy o tym chociażby wielkie, monumentalne grodzisko w Biskupinie, które jest dosyć precyzyjnie wydatowane na połowę VIII wieku przed naszą erą. Ale to jest tylko jeden gród z tamtego okresu, który tak dobrze jest przebadany. Całkiem niedawno odkryto kolejny gród kultury łużyckiej, znajdujący się 100 km od Biskupina i równie potężny, więc prawdopodobnie my bardzo dużo jeszcze nie wiemy na temat ludzi kultury łużyckiej, jak wiele oni tak dużych ośrodków wczesnomiejskich budowali, jak wielkie mieli armię. I oczywiście nigdy prawdopodobnie nie dowiemy się na temat ich struktury politycznej, jedynie możemy tutaj wnioskować pośrednio, no bo skoro mamy liczne, duże fortyfikacje zlokalizowane na jakimś obszarze, no to dosyć łatwo jest założyć, że musiał być jakiś nadrzędny organizm państwowy, który tymi ludźmi sterował, żeby tak duży wysiłek wkładali w budowę rzeczy, które nie są potrzebne na co dzień do przetrwania. Kultura łużycka to m.in. piękna, malowana ceramika, to piękne wyroby brązowe i bardzo charakterystyczny dla ludzi tej kultury obrządek pogrzebowy. Oni zdecydowanie byli za kremacją. Nie mamy żadnych szczątków ludzkich z tego okresu, co bardzo by rozjaśniło sprawę w kontekście badań genetycznych, gdyż oni 100% swoich zmarłych kremowali i byli w tym bardzo, bardzo konsekwentni. Co się dzieje z kulturą łużycką? VI, V, IV wiek przed naszą erą zanika ona na naszych terytoriach, ponieważ z północnego zachodu napływają do nas kolejne fale ludów germańskich. Takim matecznikiem Germanów jest południowa Skandynawia i oni stamtąd właśnie w VII, VI, tak dalej, w kolejnych wiekach rozlali się po znacznej części Europy. Mówię oczywiście o VI, V wieku przed naszą erą. I na naszych terytoriach zastąpili kulturę łużycką kulturą pomorską najpierw, a później kulturą wielbarską i przeworską. To rozprzestrzenianie się Germanów po Europie, o którym teraz mówię i będę jeszcze wspominał później w tym nagraniu, świetnie ilustruje ta mapa, która pokazuje częstość występowania haplogrup germańskich we współczesnej Europie. Widać dokładnie kolor najciemniejszy w ich skandynawskim mateczniku, później ich migrację przez Danię na teren dzisiejszych Niemiec i stąd już we wszystkich kierunkach ze szczególnie silnym nasileniem tej haplogrupy w Anglii ze względu na kilka fal migracji ludów germańskich na tą część Brytanii. Najpierw Sasów, Anglów i Jutów, później Duńczyków i Norwegów. I teraz co stało się z Łużyczanami? Tutaj właśnie wchodzi moja hipoteza, która mówi o tym, że Łużyczanie, którzy prawdopodobnie przegrali walkę zbrojną z Germanami, być może z wczesnymi Germanami już właśnie Łużyczanie walczyli nad Dołężą, tego nie wiemy, ale ci Łużyczanie przegrali walkę z Germanami, znalezisk na temat tych bitew nie mamy, może kiedyś znajdziemy, nic na ten temat nie wiadomo. Część z nich poległa w walce, część z nich została i później została zasymilowana przez Germanów, ale też znaczna część uciekła przed nimi na wschód. I tam na wschodzie włączyli się w istniejącą w tym czasie kulturę miłogradzką. Ta kultura zajmuje tereny dzisiejszej północnej, centralnej Ukrainy, część też Białorusi Południowej. Ci Miłogradczycy, co jest bardzo istotne, co mówią badacze tej kultury, właśnie około V wieku przed naszą erą przeszli z obrządku grzebania swoich zmarłych do ciałopalenia. Czyli wygląda na to, jakby ta ludność kultury łużyckiej, która przybyła do nich, zdominowała tą kulturę i wprowadziła nowy, zupełnie obrządek pogrzebowy. Obrządek pogrzebowy jest to rzecz bardzo konserwatywna.
ludy przemierzające czas i przestrzeń zmieniają bardzo wiele. Zmieniają swój ubiór, zmieniają swoje upodobania, jeżeli chodzi o broń, natomiast są bardzo konsekwentne, jeżeli chodzi o obrządek pogrzebowy. I tutaj mamy właśnie bardzo istotny element mojej hipotezy, że Miłogradczycy przeszli na obrządek pogrzebowy około V-IV wieku przed naszą erą, kiedy właśnie zanika na naszych ziemiach kultura łużycka pod naporem Germanów, którzy ze Skandynawii tutaj przybyli. Odnośnie naporu Germanów ze Skandynawii, to nie jest żadna hipoteza, to jest bardzo dobrze udokumentowane w archeologii, że taka właśnie migracja ludów germańskich w tym czasie miała miejsce. I teraz ci Miłogradczycy rozwijają swoją kulturę na terenach, tak jak wspomniałem, północnej Ukrainy, generalnie rzecz ujmując. To jest mapa, która pokazuje dokładnie, jak dzisiejsi badacze rysują obszar tejże kultury. Mieli kontakt handlowy na pewno z Celtami z Europy Środkowej. Celtowie rozpoczynają rozkwit swojej wielkiej kultury, która będzie miała swoje apogeum na przełomie tysiącleci. Mamy tutaj w ramach kultury miłogradzkiej różne importy właśnie celtyckie. Z drugiej strony też utrzymywali kontakty z Scytami, którzy na wielkim stepie Eurazji w tamtym czasie dominowali i na pewno tutaj kontakty między tymi kulturami były, ponieważ w osadach kultury miłogradzkiej jest sporo scytyjskich wyrobów, a Scytowie też byli wspaniałymi rzemieślnikami i nic dziwnego, że Miłogradczycy lubili ich wyroby. A co jeszcze ciekawsze, importowali również wyroby z Grecji, przede wszystkim szkło, a między tymi szklanymi wyrobami były przede wszystkim szklane paciorki. Szklane paciorki, które kobiety miłogradzkie nosiły na swoich szyjach jako ulubioną ozdobę. I to jest też bardzo ciekawa poszlaka, ponieważ Słowianki, kiedy mamy znaleziska grobowców z X-XI wieku słowiańskich, to bardzo często na szyjach słowiańskich kobiet znajdują się właśnie szklane paciorki, bo one bardzo lubiły tą formę biżuterii i nie tylko w czasach kultury miłogradzkiej, ale również w wczesnym średniowieczu. Następnie na tych terenach na bazie kultury miłogradzkiej powstaje kultura zarubieniecka. I ta jest już bezsprzecznie identyfikowana z wczesnymi Słowianami. Zajmuje podobne tereny. Ludzie ci uprawiali proso i pszenicę, hodowali świnie, krowy, owce i kozy. Chętnie jeździli konno, podobnie jak ich południowi sąsiedzi, a także budowali małe chaty oraz grody z wałami ziemnymi, typowe dla Słowian. Kultura zarubieniecka zajmuje podobne tereny jak wcześniejsza kultura miłogradzka. Istnieje od początku naszej ery i z tymi Słowianami już mieli styczność zarówno Germanie z zachodu, przede wszystkim Goci, ponieważ kultura wielbarska w Polsce to byli właśnie Goci, którzy na początku naszej ery wylądowali na Pomorzu, później stopniowo przesuwali się przez Lubelszczyznę aż na teren właśnie dzisiejszej Ukrainy i tam weszli w kooperację ze Słowianami. Ci nasi Słowianie z kultury zarubienieckiej mieli też dosyć istotny kontakt z Sarmatami, którzy teraz po Scytach objęli władzę na Wielkim Stepie. Z tego właśnie okresu kontaktów wczesnych Słowian z Sarmatami, moim zdaniem, wywodzi się późniejszy sarmatyzm w XVII-wiecznej Polsce. Oczywiście ma też on swoje źródła w tym, że oni zaczęli czytać klasycznych autorów i tam była opisana wspaniała Sarmacja i oni sobie pomyśleli, że to oni są właśnie tymi Sarmatami. Tak, to niewątpliwie jest elementem tej kultury sarmackiej. Natomiast tutaj rzeczywiście ci Słowianie mieli kontakt z Sarmatami i Sarmaci z pewnością napawali ich wielkim zachwytem. Sarmaci mieli wspaniałe konie, mieli wspaniałe pancerze, byli najlepszą kawalerią tamtych czasów, która była w stanie niszczyć legiony rzymskie. Rzymianie głównie starali się przekupywać Sarmatów po to, żeby ci nie najeżdżali ich terytoriów, ponieważ byli straszliwymi wojownikami. Więc na pewno ci Sarmaci z II-III wieku naszej ery wzbudzali wielki podziw w Słowianach i być może rzeczywiście część sarmackiej arystokracji
została warstwą panującą wśród Słowian, natomiast badania genetyczne na ten temat zostały przeprowadzone i okazało się, że wśród polskiej szlachty jedynie około 10% ma pochodzenie sarmackie. Więc ten proces na pewno nie wyglądał tak, że Sarmaci zdominowali Słowian, zajęli u nich stanowiska kierownicze, że tak powiem, czyli stali się arystokracją słowiańską i w ten oto sposób te dwa ludy się połączyły. Na pewno nie. Raczej były to wpływy kulturowe, w znacznie mniejszym stopniu genetyczne Sarmatów na Słowian. Wspomniałem też o Gotach, którzy przybyli z zachodu i zajęli tereny dzisiejszej Ukrainy. I Goci byli bardzo zdolnymi organizatorami, byli też wspaniałymi rzemieślnikami. Oni stworzyli na terenie dzisiejszej Ukrainy wiele ośrodków przemysłowych, które produkowały na ogromną skalę wyroby ceramiczne, wyroby takie jak biżuterię, broń. Znajdowały się tutaj normalne gockie mennice, w których robiono fałszywki rzymskich pieniędzy. Było też na przykład wielki ośrodek tworzący grzebienie. Grzebienie, które dla Gotów były bardzo istotne, ponieważ oni uwielbiali czesać swoje brody, więc tworzyli kościane grzebienie, które eksportowano później na setki, nawet tysiące kilometrów. A ten ośrodek, sam jeden produkcji kościanej, składał się z wielu tysięcy ludzi, którzy pracowali nad tymi grzebieniami. Inni dostarczali towar, inni zajmowali się jego transportem. Zmieniało się też wzornictwo, dokładnie tak samo jak we współczesnych domach mody. Co jakiś czas zmienia się wzornictwo, wypuszczana jest nowa linia produktów i tak samo oni robili. Niesamowita sprawa, pokazująca właśnie, jak bardzo rozwinięte to było społeczeństwo. I Goci stworzyli tutaj takie państwo gocko-słowiańsko-sarmackie, które było bardzo potężne. Istniało w III-IV wieku naszej ery. Badacze spierają się, jak daleko na wschód i na zachód i na północ sięgały granice tegoż imperium, ale naprawdę było to przynajmniej 500 000 km² pod władzą Gotów, którzy tutaj właśnie w kooperacji ze Słowianami i Sarmatami działali, aż do kluczowego wydarzenia dla dalszej historii Słowian, czyli do roku 375. W tym oto roku wielka chuńska nawałnica ze wschodu przybyła i Goci zostali błyskawicznie pokonani. Elita gocka została w większości wymordowana przez Hunów i Hunowie jak walec przetoczyli się przez ten step ukraiński i dotarli do niziny węgierskiej, zwanej po dziś dzień Hungarią, i stamtąd przez kolejne pół wieku terroryzowali Europę południową i zachodnią. Terror chuński był czymś zupełnie niespotykanym w tamtych czasach. Oczywiście Rzymianie mieli do czynienia z różnymi barbarzyńcami. Wydawało im się, że to Germanie są najbardziej krwiożerczy i nie ma nic gorszego jak hordy Germanów przelewające się przez Limes. I bardzo się mylili, ponieważ chuński terror był tak straszliwy, że byli oni uważani za bicz Boży, za karę od samego Boga, za grzechy i nie wyobrażali sobie, żeby coś gorszego mogło im się przytrafić. W ogóle Hunowie też byli bardzo inni, jeżeli chodzi o wygląd, od Europejczyków. Mieli ciemniejszą skórę, byli niscy, mówili językiem zupełnie niezrozumiałym, mieli skośne oczy, a do tego jeździli na koniach, i co było niesamowite dla Rzymian, ponieważ byli na tych koniach nie do schwytania. Strzelali z łuków, co też było straszliwe dla Rzymian, którzy już kiedyś dostali łomot od Partów, którzy podobnie właśnie strzelając z łuków potrafili wykańczać rzymskie legiony. Także ci Hunowie byli teraz tutaj straszliwą zmorą dla Rzymian, ale też dla Germanów, ponieważ Germanie w przeciwieństwie do Rzymian nie mieli wspaniałych kamiennych budowli, nie mieli fortec, nie mieli tak dobrej organizacji wojskowej, więc w konfrontacji z Hunami nie mieli kompletnie żadnych szans. I dlatego też mnóstwo plemion germańskich, która mieszkała tutaj na terenie Europy Środkowej od Wisły po Ren, większość tych plemion postanowiła spakować swoje manatki i wynieść się na zachód, byle dalej od Hunów. I między innymi z terenu dzisiejszej Polski właśnie wyemigrowali Wandalowie, którzy tutaj przez kilkaset lat mieszkali. Wyemigrowali też Swebowie, Alanowie to akurat plemię sarmackie. Te wszystkie ludy
31 grudnia 406 roku przekroczyły zamarznięty Ren, przeniosły się na teren Galii i nigdy więcej już miały na swoje dawne terytoria nie wrócić. A o samych Germanach zamieszkujących tereny Polski, czyli o Wandalach, nakręciłem już chwilę temu osobny odcinek, także link jest w opisie do tego filmu. Zapraszam bardzo serdecznie tych, którzy tego jeszcze nie widzieli. Hunowie nadal najeżdżają prowincje rzymskie. Do władzy wreszcie dochodzi u nich Attyla, najstraszliwszy z ich wodzów, który myśli nad panowaniem nad całym światem, chce zupełnie zniszczyć Imperium Rzymskie, ale trafia kosa na kamień, bo w 451 roku na polach katalaunijskich dochodzi do wielkiej bitwy, prawdopodobnie największej bitwy V wieku, i tam chuńska potęga zostaje wreszcie przez Rzymian zachodnich, połączonych z Wizygotami, złamana. Hunowie przegrywają, Attyla kilka lat później umiera i na tym kończy się era chuńskiej dominacji w Europie i otwiera się możliwość, takie okno dziejowe dla słowiańskiej ekspansji. I teraz na przestrzeni kolejnych kilkuset lat będą zasiedlać ogromne terytoria środkowej Europy, które zostały najpierw zdewastowane przez Hunów, gdzie ta ludność została w bardzo dużym stopniu wymordowana przez nich. Hunowie się nie patyczkowali, podobnie jak później Mongołowie. To azjatycka horda była po prostu bezlitosna. Więc ci, co nie zostali zabici, w dużej mierze uciekli. Tam zostało naprawdę bardzo niewiele ludzi. Dodatkowo jeszcze mieliśmy w połowie VI wieku dżumę Justyniana, która też wybiła sporo ludzi na tych pogranicznych terytoriach Imperium Rzymskiego, dawnego Imperium Rzymskiego. I na ten duży obszar, który jest mocno przetrzebiony ludnościowo, napływają Słowianie. I tutaj wchodzą już bardzo mocno badania genetyczne, które pokazują, jak ci Słowianie stopniowo zasiedlają poszczególne obszary Europy. I tutaj również bardzo istotnym elementem jest archeologia, która też już bardzo precyzyjnie jest w stanie wykazać najdalszy zasięg tego słowiańskiego osadnictwa. O tym zresztą nakręcę osobny film, opowiem właśnie dokładnie o tym, jak daleko Słowianie w tej swojej wędrówce dotarli. A ja zanim przejdę do szczegółowego omówienia badań genetycznych, które są aktualne i rzucają bardzo ciekawe światło na to, jak wygląda ten skład genetyczny Polski w starożytności i we wczesnym średniowieczu, chciałbym Was zaprosić do zakupu mojej najnowszej książki Historia Słowian dla dzieci. Napisałem tą książkę właśnie po to, żeby już od najmłodszych lat można było przedstawić dzieciom w sposób atrakcyjny i przystępny, jak wyglądała nasza słowiańska historia, bo tego praktycznie w szkole dzisiaj zupełnie nie ma i jest to bardzo przykre, że my uczymy się o Grekach, Egipcjanach, Rzymianach, o Germanach, a bardzo mało wiemy o naszych przodkach Słowianach i właśnie tą lukę uzupełnia moja Historia Słowian dla dzieci, do której Was bardzo zapraszam. Link do zakupu książki znajduje się w opisie do tego filmu. Jednymi z najświeższych badań genetycznych na temat pradziejów naszych ziem są badania profesora Marka Figlerowicza, które w szczegółach teraz omówię i przedstawię swoje wnioski, które są niestety zupełnie odmienne od wniosków profesora, ale do tego odniosę się już pod sam koniec. W tym dużym badaniu przeanalizowano aż 139 próbek DNA z czasów kultury wielbarskiej, czyli początków pierwszego tysiąclecia naszej ery, a także 324 próbki z cmentarzysk średniowiecznej Polski od 1000 aż do 1400 roku. Tutaj widzicie mapę pokazującą dokładnie, z których stanowisk archeologicznych badacze zespołu profesora Figlerowicza pobrali próbki. Przyjrzyjmy się dokładnie wynikom z Wielkopolski, bo tutaj mamy aż 61 próbek z późnostarożytnego stanowiska Kowalewko i możemy je porównać z próbkami z późniejszych cmentarzysk znajdujących się geograficznie bardzo blisko Ląd i Łęgowo. Kolor czerwony od lewej to komponent staroeuropejski w genomie tych ludzi. Kolor żółty to element wschodnioeuropejski, a granatowy to geny germańskie.
Widać więc jak na dłoni, że w Wielkopolsce nastąpiła duża zmiana w składzie genetycznym ludności pomiędzy III a XIII wiekiem naszej ery. Jednak nie jest ta zmiana diametralna, to znaczy już w starożytności pewien komponent żółty, czyli wschodnioeuropejski, w genach tych ludzi występował, a w średniowieczu nadal istniał, choć znacznie już zmarginalizowany element granatowy, czyli germański. To też pokazują te dwie mapy. Rozmieszczenie genów germańskich na terenie Polski oraz genów słowiańskich. Zobaczcie, jak ta mapa ładnie pokrywa się z zaborem pruskim. To także pokazuje niesłychanie ważny fakt. Zasiedlenie naszych ziem przez Germanów w IV wieku przed naszą erą nie zmieniło diametralnie składu genetycznego naszych ziem. To znaczy liczna ludność miejscowa, żyjąca tu od tysięcy lat, pozostała na swoim miejscu, a przede wszystkim zmieniła się warstwa panująca. Natomiast germańska ucieczka z nad Wisły przed Hunami w początkach V wieku sprawiła, że we wczesnym średniowieczu tego typu genów jest już u nas bardzo niewiele. Jeszcze jedna dygresja. Te dane pokazują też jasno, że opowieści o skandynawskiej genezie naszego państwa są błędne, bo istniałby wówczas na pewno większy ślad genetyczny obrazujący to wydarzenie. Ci skandynawscy wojownicy mieliby swoje słowiańskie żony i w próbkach DNA widać byłoby te genetyczne importy. To zestawienie z kolei jest uśrednieniem z wszystkich próbek pobranych w tym badaniu. Po lewej słupki pokazują zmianę DNA dziedziczonego po ojcu, czyli Y. I tutaj ta słowiańska haplogrupa R1a rośnie z około 10% w starożytności do prawie 60% w średniowieczu, a komponent germański spada z prawie 30% w starożytności do jedynie 3% w średniowieczu. Dzisiaj ten komponent germański w ludności Polski jest nieco większy, ale to za przyczyną już czasów późniejszych, czyli germanizacji i tego, że cała część zachodnia Polski była pod panowaniem Niemców, była niemiecka kolonizacja w średniowieczu i stąd dzisiaj ten komponent germański w genach ludności Polski sięga 10%. Słupki po prawej natomiast to mitochondrialne DNA, czyli matczyne. I tutaj rzeczywiście zmian nie ma kolosalnych. Ale też nie ma się co dziwić. Niemal wszyscy mieszkańcy Europy pochodzą od 7 pramatek, nazwanych tak jak te literki po prawej, kolejno od dołu Helena, Irena, Jaśmina, Katarzyna, Tara, Urszula, Welda. Tak więc owszem, badanie to wykazało, że nie nastąpiło zupełne wymienienie populacji na naszych terenach. Natomiast z wnioskami profesora Figlerowicza, jakoby, cytuję, nie doszło do znaczącej zmiany populacji na terenie Polski, w świetle jego własnych badań zupełnie się nie zgadzam. I zastanawiam się jedynie, dlaczego profesor Figlerowicz, widząc takie wyniki, forsuje swój pogląd. Na koniec prezentuję tę mapę. Rozmieszczenie haplogrup słowiańskich na terenie Europy i nałożone na nie zasięgi kultury miłogradzkiej oraz łużyckiej. Moim zdaniem to świetnie dowodzi temu, gdzie znajdują się mateczniki naszego etnosu. I to właśnie nie jeden matecznik, ale 2. Podsumowując, moja hipoteza brzmi tak. Kultura łużycka to byli Słowianie, którzy pod naporem ludów germańskich około V wieku przed naszą erą uciekli na wschód i tam włączyli się do kultury miłogradzkiej. Zdominowali tą kulturę i później trwali tam przez kolejne prawie 1000 lat, aby dopiero po tym, jak Hunowie wymietli z Europy mnóstwo ludów,
wrócić na swoje dawne terytoria, między innymi właśnie na ziemię polskie, ale nie tylko, bo wtedy już Słowianie, korzystając z tego wielkiego teatru, który został dla nich przygotowany przez Hunów, zajęli znacznie większe terytoria niż wcześniej posiadali. Dowodami na to są poszlaki, jeżeli chodzi o kulturę materialną, porównanie kultury łużyckiej z kulturą miłogradzką. Są też badania genetyczne, które rzeczywiście wykazują, że ludność polska jest tutaj dosyć mocno zakorzeniona i na pewno nie jest tak, że ci ludzie są zupełnie nowymi na tym terenie, którzy przyszli tutaj w V wieku czy VI wieku i nigdy wcześniej ich na tym terenie nie było. To badania genetyczne również wykluczają. Stąd właśnie moja hipoteza remigracji Słowian, czyli że prasłowianie byli tu już kiedyś, potem się wynieśli i wrócili na te tereny ponownie. Natomiast ja bym chciał Was również zachęcić bardzo do przeprowadzenia własnych badań genetycznych, żeby wiedzieć, skąd się wywodzicie. Jest to bardzo ciekawe. Dzisiaj technika poszła tak do przodu, że za bardzo nieduże pieniądze można szczegółowo dowiedzieć się o swoim pochodzeniu. I ja również przeprowadziłem na sobie takie badania z wielkiej ciekawości, bo zawsze uważałem, że jestem mega typowym Słowianinem. Jestem człowiekiem, który lubi osiadły tryb życia. Jestem człowiekiem, który uwielbia walkę, a Słowianie to jedni z najlepszych wojowników na świecie. Zobaczcie sobie rankingi bokserów, karateków, zapaśników, kogo tam tylko chcecie, chyba tylko sumoków nie ma najlepszych Słowian. Generalnie Słowianie są zawsze na szczytach tych wszystkich sportów walki. Jestem człowiekiem, który jest bardzo gościnny, też niezwykle słowiańska cecha. I wreszcie jestem człowiekiem, który uwielbia życie osiadłe, rolnicze, jazdę konną. To wszystko jest w moim odczuciu bardzo słowiańskie i badania genetyczne, które sobie przeprowadziłem właśnie używając tego linku, który macie poniżej, wykazały, że zapraszam na film, w którym opowiem szczegółowo o tym, co wyszło w moich badaniach genetycznych. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę w tym odcinku, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych. Sława!